Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Read My Lips Art. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak robić idealne zdjęcia makijaży. Słuchajcie, fotografem nie jestem, ale mam ponad 10 lat doświadczenia w robieniu zdjęć swoich makijaży, więc myślę, że coś na ten temat wiem i bardzo chętnie podzielę się swoją wiedzą. Powiem Wam dzisiaj o tym, jak pozować, jak ustawiać telefon czy aparat, aby zdjęcia wyglądały najkorzystniej. Jak ustawiać światło, no i jak wybierać to światło. Powiem Wam o świetle naturalnym i świetle sztucznym. Jakiś czas temu dostałam do przetestowania kilka lamp marki Newell, więc również Wam o nich opowiem, także zapraszam do oglądania. Na telefonie mam konspekty, żeby o niczym nie zapomnieć w trakcie nagrywania tego odcinka, więc wybaczcie, jak będę momentami zaglądała sobie w telefon i myślę, aby zacząć sobie właśnie od robienia zdjęć telefonem, bo myślę, że najwięcej z Was będzie z takiej opcji korzystało i co możemy zrobić, aby polepszyć jakość tych zdjęć. Przed zrobieniem zdjęcia zawsze wycieramy obiektyw. Chuchamy, wycieramy. Ja wycieram jeden i wycieram drugi z przodu bluzką czy spodniami i uwierzcie mi, że czysty obiektyw robi ogromną różnicę. Jak Wam się wydaje, że ten aparat coś tam Wam jakoś tak wygląda nie tak jak powinno, wytrzyjcie aparat. Zawsze to powinna być już Wasza taka rutyna, po prostu przed zrobieniem zdjęcia najpierw chuchamy, wycieramy i dopiero robimy zdjęcie i wierzcie mi, że uratujecie w ten sposób mnóstwo makijaży i mnóstwo zdjęć. Zdjęcia telefonem są na pewno mniej szczegółowe niż zdjęcia robione profesjonalnym aparatem, co jest z jednej strony plusem i minusem, bo robiąc zdjęcia aparatem możemy wyłapać każdy najmniejszy szczegół, ale z drugiej strony widać wszystko. Każde najmniejsze niedociągnięcie, każdą kropeczkę, osypany jakiś pyłek cienia. Ja czasami sama się łapię na tym, że robię piękny makijaż, patrzę w lusterko, wszystko jest ok, a na zdjęciu okazuje się, że mam jakieś delikatne osypki i gołym okiem tego nie widać. No i w związku z tym, z tą szczegółowością jest również widać każdą niedoskonałość na naszej cerze. Wszystkie pory, wszystkie niedoskonałości, wszystkie włoski, więc zdjęcia robione telefonem mają o tyle lepiej, że aż tak wielu szczegółów nie widać i nie wymagają te zdjęcia retuszu. Zawsze warto jest korzystać z ustawień manualnych. W każdym aparacie, jak wejdziemy, można skorzystać z opcji automatycznego ustawiania, na przykład balansu kolorów, ale również z manualnego. I wierzcie mi, że te manualne zawsze będzie lepsze, bo zawsze możecie sobie dopasować troszeczkę jasność, ciemność czy temperaturę oświetlenia, więc po prostu mamy większy wpływ na to, jakie zdjęcia nam wyjdą. W moim telefonie jest opcja zrobienia zdjęcia, filmu, albo jest też opcja Pro i właśnie w tej opcji Pro mam najwięcej możliwości różnych ustawień, m.in. WB, czyli wybór oświetlenia, przy jakim robimy zdjęcie, wtedy on automatycznie ustawia balans kolorów, tak żeby jakby dopasować do oświetlenia, albo ISO, czyli jasność i ciemność, tak uogólniając. No i oczywiście, jeżeli chcemy, żeby nasze zdjęcia były bardziej pro, to warto korzystać z tylnej kamery, bo ona zawsze ma więcej pikseli i zdjęcia wychodzą lepsze. Oczywiście nie jest to łatwe, bo mi również wygodniej jest robić zdjęcia, kiedy widzę siebie i mogę po prostu wykadrować siebie samą tak, jak potrzebuję, bo wtedy widzę zarówno to, czy jestem dobrze w kadrze, czy jestem dobrze oświetlona, mogę szybko reagować na jakieś zmiany, czyli delikatnie się przekręcić, przesunąć, widzę, w którym momencie mój makijaż jest odpowiednio oświetlony, co podkreśla, więc jest to na pewno wygodna opcja, ale jeżeli zależy nam, aby te zdjęcia były jeszcze lepszej jakości, warto jest jednak skorzystać z tylnej kamery. Ja mam taki tip, że jak zależy mi na zrobieniu dobrego zdjęcia tylną kamerą, a kompletnie nie widzę, co tam się dzieje, no teraz akurat widzę siebie w podglądzie, więc mogę sobie ustawić paluch tam, gdzie się robi zdjęcie i mogę ustawić się, wykadrować, ale czasami nie jest to proste i właśnie często te zdjęcia robione tylną kamerą wychodzą po prostu u mnie źle wykadrowane, że jestem na przykład gdzieś, na przykład tak z brzegu, albo jakoś tak za wysoko, za nisko. Ostatnio zaczęłam po prostu brać sobie takie ręczne lusterko i patrzę sobie w odbicie lusterka i widzę siebie w odbiciu, więc mogę zapozować i ustawić się w kadrze tak, jak potrzebuję. Warto również pamiętać o tym, że tak samo jak w profesjonalnym aparacie, tak i w telefonie mamy różnego rodzaju obiektywy i w zależności od milimetrów, jakie te obiektywy mają, takie zdjęcia będą wychodziły. Jeżeli macie wrażenie, kiedy robicie sobie zdjęcia, że są jakieś, coś jest z nimi nie tak, że są jakieś takie za bardzo powyginane i tak dalej, to po prostu znaczy, że te obiektywy mają mało milimetrów. Tutaj wrzucę Wam takie porównanie, jak prezentuje się portret tej samej osoby z tej samej odległości, ale przy różnych
innych obiektywach. Jak widzimy, 16 mm tak mocno zagina nam czasoprzestrzeń, że mamy efekt wręcz takiego rybiego oka, a im więcej tych milimetrów, tym nasza twarz wydaje się jakby szersza. Więc jeżeli w Waszym aparacie, jeżeli Wam wydaje się, że podczas robienia zdjęć macie jakieś takie za bardzo zakrzywione mordki, to właśnie prawdopodobnie dlatego, że Wasz obiektyw jest taki, a nie inny. Dlatego wtedy warto sprawdzić sobie opcje przedniej kamery, tylnej kamery i to, co ja bardzo, bardzo lubię robić, robienie zdjęć poprzez jakąś aplikację. Ja zauważyłam, że mi bardzo ładnie wychodzą zdjęcia, kiedy robię je poprzez Instagram. Po prostu robię sobie, tak jakbym chciała, wrzucić je na relację, robię sobie zdjęcie i zapisuję na telefonie, wtedy ono nie jest takie pozaginane, powyginane i ta proporcja jest, wiecie, taka jaka potrzeba, więc polecam również robienie zdjęć poprzez Instagram. Przy profesjonalnych aparatach, aby uniknąć efektu tego rybiego oka, czyli takiego zbyt mocnego wygięcia, nie wiem, wielkiego czoła czy jakiejś wielkiej brody, po prostu nie przybliżamy się do obiektywu, bo zobaczcie, jaka wielka jest moja ręka, kiedy przybliżę ją w ten sposób, a kiedy przybliżę się obiektywem, tak? Proporcja jest zachowana taka, jaka powinna być. Więc chcąc sobie zrobić zdjęcia makijażu, znacznie lepiej jest zamiast przybliżać się do obiektywu i próbować pokazać wszystko, co najlepsze, bo widzimy, że tutaj moja twarz jest teraz troszkę zagięta i to oko wydaje się takie wielkie i czoło się wydaje wielkie i nos się wydaje wielki, a brudka wydaje się mała. Więc zdecydowanie lepiej jest przybliżyć się po prostu obiektywem. I wtedy mamy przybliżenie, ale proporcja zostaje zachowana. Warto również wspomnieć o tym, że aparat troszkę zjada kolory, więc nasze makijaże wydają się zwykle delikatniejsze niż są w rzeczywistości. Dlatego jeżeli zazwyczaj robicie delikatne makijaże dzienne i chcecie je uwiecznić, wrzucić gdzieś na Instagram, czy po prostu mieć dla siebie, to myślę, że w tym wypadku telefon sprawdzi się lepiej z tego względu, że właśnie on jest lepiej dostosowany do tego typu zdjęć, bo tutaj przy tak szczegółowym obrazie, jaki daje aparat fotograficzny, te bardzo delikatne makijaże mogą po prostu być praktycznie niewidoczne. Jak zaczynałam swoją przygodę z blogowaniem, miałam bloga makijażowego i robiłam zdjęcia, to czasami nie rozumiałam, dlaczego tutaj miałam taki ładny makijaż na oku, a on w aparacie jakoś tak nie wygląda, jakby w ogóle go nie było. Po prostu makijaż był za słaby. I jeżeli Wam się wydaje, że wydaje się mocny, a tu jest słaby, nie, on po prostu jest słaby. To nie jest tak, że aparat Was okłamuje. On po prostu jest bardzo, bardzo delikatny. Na tyle delikatny, że w aparacie nie prezentuje się dobrze. W szczególności makijaże, które są takim cieniowaniem, ale bardzo, bardzo wąskim, czyli mało tutaj jest przyciemnienia i mało makijażu wychodzi poza załamanie powieki i mało się dzieje na dolnej powiece. Takie makijaże na aparacie wyglądają najgorzej. Jakby prawie w ogóle na oczach nic nie było. Jakbyśmy nie umieli się w ogóle malować. A jeszcze jak dodamy do tego malutko maskary, tylko tak aby no, nie wyjdzie. Zatem do takich naturalnych, lekkich zdjęć, makijaży wydaje mi się, że lepiej sprawdzi się telefon. No i dla osób początkujących, dla osób zaawansowanych, które chcą zaprezentować jak najwięcej swoich możliwości, myślę, że aparat fotograficzny sprosta oczekiwaniom. Tyle o aparatach. Przejdźmy sobie do tematu światła i zaczniemy od światła dziennego. Światło dzienne ma swoje plusy i minusy. Dużym plusem jest to, że makijaż wygląda dosyć naturalnie i nawet ten lekki będzie prezentował się bardziej wyraźnie niż przy sztucznym oświetleniu, które jest po prostu mocne, mocno nas rozjaśnia. Więc zdjęcia przy oknie raczej powinny wydobywać również te takie delikatne, naturalne makijaże. Minusem oświetlenia naturalnego jest to, że jest bardzo zmienne, bo to zależy od tego, czy świeci nam słońce, czy nie świeci słońce, czy jest pochmurno i zazwyczaj, jeżeli nie jest to zdjęcie w bezpośrednim, mocnym słońcu, tylko na przykład gdzieś w pomieszczeniu przed oknem, zdjęcia często wychodzą przeniebieszczone, takie schłodzone. Wtedy możemy sobie oczywiście skorzystać z jakiejś aplikacji, troszeczkę ocieplić zdjęcie, albo po prostu na aparacie, zamiast lecieć na auto, ustawić sobie WB, na przykład na jakiś tam pochmurny dzień, wtedy nam się troszeczkę ociepli. Ale warto zwrócić na to uwagę, że zdjęcia z telefonu będą często wychodziły nam bardziej takie niebieskie, właśnie przez to, że światło, które pada nam przez okno, już nie jest takim bezpośrednim światłem
na świeżym powietrzu, tylko gdzieś tam jest zacieniony, bo mamy jakiś dach, mamy jakiś sufit i tak dalej. Więc zwróćcie na to uwagę przy robieniu Waszych zdjęć. Jeżeli wychodzą niebieskie, zawsze można wejść sobie w jakąś aplikację. Ja na przykład często korzystam ze Snapseeda i w Snapseedzie troszeczkę zmieniam sobie balans kolorów. No i robiąc zdjęcia przy oknie, pamiętamy o tym, żeby ustawiać się przodem do okna. Nigdy bokiem, nigdy tyłem, bo nasz makijaż po prostu nie zostanie ładnie wydobyty na zdjęciu. Jeżeli ustawimy się bokiem do oświetlenia, to przy sztucznym świetle mamy po prostu taki efekt większego światłocienia, ale takiej głębi, która jest czasami celowa, zaargumentowana. W przypadku robienia zdjęć przy oknie, druga część twarzy jest na tyle ciemna, oko jest na tyle ciemne, że wygląda zupełnie inaczej i nie do końca widać makijaż. Jeżeli robicie zdjęcia swoich klientek, na przykład makijaży swoich klientek, czy zdjęcia siebie po prostu, swoich makijaży, zawsze przodem do źródła światła. Obojętnie, czy jest sztuczne, czy jest naturalne, ale przy oknie w szczególności, bo tutaj ten cień może sprawić, że na przykład jedno oko będzie miało takie cieniowanie, a drugie będzie miało takie cieniowanie, bo tutaj będzie padał ten cień, który sprawia, że troszeczkę nam tutaj się wszystko zaburza. No i oczywiście tekstura skóry też zostaje ładnie wyrównana i jest taka jednolita, więc no, przodem do światła po prostu. Na pewno oglądaliście moje odcinki o tym, jak makijaż wygląda w naturalnym świetle, jak naprawdę wygląda i jak w zależności od tego, jak się poruszamy, jak tekstura jest podkreślana. Więc czy oszukiwaniem jest ustawianie się przodem do światła? Moim zdaniem nie. Jeżeli chcemy zrobić dobrej jakości zdjęcie, to zależy nam, aby na tym zdjęciu wydobyć to, co chcemy pokazać. Więc jeżeli mam piękny makijaż oka i chcę go pokazać, to fajnie, żeby nie było dużo elementów, które rozpraszają. W przypadku robienia zdjęć na przykład bokiem do światła pojawia się bardzo dużo szczegółów na naszej twarzy, więc oprócz niesamowitego makijażu oka mamy mnóstwo kropeczek, porów, włosków, wszystkiego, jakichś zmarszczek, które troszkę odwracają naszą uwagę od oka, bo zdjęcie jest bardziej szczegółowe, ale nie w pozytywnym sensie, że jest bardziej tutaj precyzyjne, tylko po prostu ma więcej szczegółów, które są niepotrzebne na zdjęciu. Na zdjęciu bokiem jest po prostu więcej rozpraszaczy. To jest idealne słowo. Przechodzimy zatem do oświetlenia sztucznego i powiem Wam, jakie wybierać, jakie są opcje i jaka temperatura, to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że teraz jedyną słuszną opcją jest oświetlenie LEDowe. Ja kiedy zaczynałam swoją przygodę z makijażem, na początku oczywiście robiłam zdjęcia przy oknie, potem kupiłam sobie taką lampę, gdzie była żarówka i był softbox, taki standardowy, prostokątny, ale zauważyłam, że ta żarówka po pewnym czasie w sumie nie widać było tego po żarówce, ale po moich zdjęciach. Zdjęcia wydawały się takie zielone, nie były takie idealnie białe, takie czyściutkie, tylko właśnie ten balans kolorów tam mi coś tam nawalał, więc ja za tymi takimi żarówkowymi nie jestem zwolenniczką. W przypadku oświetlenia LEDowego mamy ogromny plus, że możemy sobie zmieniać temperaturę, możemy zmieniać sobie kolor, tak jak tutaj u mnie w tle teraz widzicie taki piękny różyk. To też jest oświetlenie LEDowe, które za chwilę Wam pokażę. I właśnie to jest fajne obecnie w tych LEDowych lampach, że właśnie oprócz tego, że po prostu są bardziej ekologiczne, zżerają mniej prądu, to możemy sobie zmieniać ich ustawienia i to jest ogromny plus. Temperatura. Najważniejsza rzecz w robieniu makijażu to to, aby właśnie kolory nie były ani za niebieskie, bo zakłamią nam kolor cery, ani za żółte, bo zakłamią nam kolor cieni, więc ta temperatura fajnie by była neutralna i taki idealny stopień to jest 4000 kelwinów, ponieważ jest to światło imitujące te naturalne, więc wygląda po prostu najbardziej naturalnie. Teraz wyłączyłam moją główną lampę, przy której nagrywam, aby skorzystać sobie z tego LEDa, to jest właśnie LED marki Newell. Dobra, ustawiłam moc na 55% i to jest 9900 kelwinów i jest to bardzo chłodne światło i możecie doskonale zobaczyć, jak bardzo niebieska jest przy tym świetle moja skóra, no i w ogóle obraz, jak bardzo jest niebieski, więc 9900 to jest taka najchłodniejsza opcja i teraz lecimy w drugą stronę, a tu jest 2500, więc widzimy, że dosłownie efekt
zachodzącego słońca, co też jest plusem, bo jeżeli mam jakąś koncepcję makijażu wakacyjnego, to może właśnie fajnie jest zrobić go przy ciepłym oświetleniu, które da nam właśnie efekt takiego zachodzącego słońca lub czegoś w tym stylu. O, zobaczcie, takie zdjęcie na przykład, nie? Dosłownie jakbyśmy mieli jakiś zachód słońca, więc to nie jest tak, że jest tylko jedna słuszna opcja, możemy sobie kombinować w zależności od koncepcji, no ale tutaj widzimy, jak bardzo pomarańczowa jest moja buzia. No i teraz ustawiamy na ten naturalny, czyli 4000 i widzimy, że to jest to. Więc wybierając sobie oświetlenie, taki panel czy inny, które za chwilę Wam pokażę, warto jest wybierać opcję, która ma również RGB. Wtedy widzimy na opakowaniu, tak jak tutaj jest lampa LED RGBW. I wtedy możemy mieć panel, który z jednej strony i będzie nas oświetlał po prostu białym, chłodniejszym czy cieplejszym światłem, ale również kolorowym, takim jak tutaj obok. Wtedy na przykład doświetlać się właśnie jakimś kolorem, różem. Tutaj mamy niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Także możemy sobie te oświetlenie tutaj zmieniać w zależności od naszych potrzeb i ono może nam służyć zarówno jako na przykład oświetlenie tła, tak jak u mnie tutaj, i do nagrań, i do robienia zdjęć jest to fajna opcja, zamiast kupowania na przykład poszczególnych, wiecie, takich teł fotograficznych, kolorowych, możemy po prostu mieć oświetlenie, które sobie zmieniamy w zależności od koncepcji czy od makijażu, albo robić sobie zdjęcia, które ja uwielbiam z takim podświetleniem bocznym. Tutaj wrzucę Wam przykłady takich zdjęć, gdzie właśnie korzystam sobie z takiego oświetlenia, które trzymam w ręku delikatnie bokiem albo delikatnie od tyłu, tak żeby tutaj delikatnie na boku twarzy pojawiał się taki strumień koloru. Ten panel ja mam w dwóch różnych wielkościach. To jest taki 12W, no i mam tutaj 18,5W, taki trochę większy, właśnie który jest moim dzisiejszym doświetleniem mojego tła, ale do opcji telefonowej uważam, że to jest fajna opcja. Ten maluszek, ja go nazywam małpka i to jest Ranga Nano Sunset. I on też ma opcję ustawienia temperatury światła, czyli możemy zrobić sobie chłodne, możemy sobie je docieplić, na przykład w ten sposób. No i też możemy sobie tutaj zmieniać kolorki i właśnie tą małpkę bardzo lubię z tego względu, że można ją przyczepić do telefonu. Tu jest w zestawie taki śmieszny klipsik, który po prostu możemy przyczepić sobie na telefon, do tego przyczepić naszą małpkę, przykręcić ją dobrze, no i możemy robić sobie po prostu zdjęcia z dodatkowym oświetleniem, więc jeżeli na przykład przy świetle dziennym jest trochę za szaro, na przykład zimą, możemy stanąć przy oknie, dodatkowo doświetlić się delikatnie, tym nawet nie z mocą na 100%, tylko na przykład sobie troszeczkę ją zmniejszając na, nie wiem, 20 czy 30, żeby po prostu tylko troszeczkę doświetlić, albo na przykład docieplić zdjęcie, czy dochłodzić, jeżeli, wiecie, jest za oknem bardzo szaro, możemy tutaj sobie troszeczkę to światło docieplić, żeby wyglądało bardziej naturalnie. To jest też fajna opcja dla wizerzystów. Jeżeli jeździcie do swoich klientek, robicie im makijaże w ich domach, to oświetlenie często jest bardzo różne i bardzo słabe, więc fajnie jest mieć taką mapkę, żeby doświetlić po prostu sobie makijaż na kimś, makijaż klientki, żeby móc mieć po prostu jednolite oświetlenie na całej twarzy przed i po makijażu. No i kolejna opcja tego maluszka to zrobienie sobie na przykład właśnie takiego podświetlenia z tyłu, żeby podkreślić rysy twarzy albo nasz rozświetlacz. No i ta małpeczka nie bez powodu nazywa się Nano Sunset, bo jak widzicie może nam stworzyć efekt takiego zachodu słońca, więc też fajna do na przykład jakichś zdjęć produktowych albo właśnie do zdjęć makijaży z efektem zachodu słońca. Oprócz paneli LEDowych bardzo słynna w świecie beauty lampa pierścieniowa. W ogóle tego typu lampa to była moja pierwsza lampa, którą kupiłam sobie do robienia zdjęć makijaży. Tak, najpierw było światło dzienne, potem była lampa pierścieniowa, a dopiero potem softboxy. Tylko że moja pierścieniowa to była znacznie gorszej jakości, była głośna i jakaś taka zielona i w ogóle już dawno nie żyje. Natomiast tutaj jest bardzo fajne oświetlenie LEDowe, tylko niech no je podepnę. A tutaj mamy oświetlenie LEDowe, które możemy sobie wzmacniać, możemy zmieniać temperaturę, także tutaj ta technologia tak jest znacznie lepsza niż ta moja, którą miałam. No, śmieję się, bo naprawdę to, co ja miałam, to
To było straszne. Dużym plusem jest to, że przychodzi nam w zestawie z uchwytem na telefon. No i możemy sobie tutaj ustawić nasz telefon, żeby nagrywać sobie live'a albo właśnie robić zdjęcie, mając praktycznie obie ręce wolne. Plusem pierścieniówki jest to, że dobrze doświetla nam boki naszej twarzy, jakby cały makijaż. Robi nam mało cienia właśnie po bokach twarzy. Natomiast coś, co może być zarówno plusem i minusem, to to, że odbija się w oczach z efektem właśnie takich pierścieni, takich krążków, co z jednej strony może wyglądać bardzo intrygująco, a z drugiej strony troszeczkę creepy. Ja nie jestem jakąś wielką zwolenniczką tego efektu w oczach, ale to już jakby kto co lubi. Podłączę ją teraz zamiast tej obecnej lampy, żebyście zobaczyli różnicę. I zmieniłam na tą lampę pierścieniową. Nie wiem, czy widać jakąś różnicę, ale to, co na pewno widać, to jakie odbicie zostawia w oczach. Tutaj na nagraniu aż tak dobrze tego nie widać, ale pokażę Wam na zdjęciach, jak te oczy na zdjęciach potrafią wychodzić przy tego typu lampach. Jak patrzę na tą pierścieniówkę, to mam taki sentyment, bo mówię, to była moja pierwsza lampa, jak zaczynałam swoją przygodę, bo jednak jest wygodniejsza od softboxa, bo nie trzeba jej składać i zajmuje mniej miejsca, jest po prostu płaska, więc jest to mega, mega wygodna opcja dla osób, które już chciałyby, tak wiecie, w taki średnio zaawansowany sposób robić zdjęcia makijażem, mieć dobre oświetlenie, gdzieś tam móc sobie przymocować aparat i tak dalej. Więc na pewno większa od tego typu panelu, ale też nie taka wielka i obszerna jak na przykład softboxy, bo ja softboxy kupiłam za namową znajomego fotografa i faktycznie na zdjęciach fajnie te softboxy robiły robotę, no ale jednak zajmowały sporo miejsca. No i na koniec moja ulubiona lampa, czyli tak zwany przeze mnie talerz, bo ja oczywiście muszę wszystko jakoś po swojemu nazywać. Jest to lampa, przy której nagrywam ostatnio wszystkie odcinki i zastąpiła mi moją przeogromną lampę, ponieważ ja kupiłam jakiś czas temu taką profesjonalną, fotograficzną lampę LEDową i do niej jest taki ogromny, dokupiłam sobie taki ogromny softbox, wiecie, średnicę tam metr czy 1,20 m, taki oktagonalny. No i wiecie, no jest przepiękny, wspaniale oświetla, ale zajmuje mi pół pokoju i do tego ta lampa jest głośna, jak ją włączam, to słychać ten silniczek taki brzęczący. I jak ostatnio właśnie testowałam sobie to oświetlenie, to ten panel, ten talerz mi się tak spodobało, bo nie dość, że jest płaściutki, więc nie zajmuje mi dużo miejsca, to oświetla równie dobrze jak tamten przepotężny softbox. Ona już jest taka, wiecie, taka cięższa, więc też warto wziąć to pod uwagę, w zależności od tego po prostu, jakie zdjęcia robicie, czy jesteście profesjonalistami, czy amatorami, czy będzie Wam wygodniej mieć taką dużą lampę. Ona akurat przychodzi z takim fajnym futerałem materiałowym, więc można ją sobie fajnie schować w razie czego. No i tak jak mówiłam, robię ostatnio przy niej wszystkie filmy i też zdjęcia, no bo jak już jest ustawiona tutaj przy aparacie, to już nie zmieniam tego oświetlenia, tylko korzystam z niej i bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdza, więc jak tak już powiedzmy profesjonalnie się tym zajmujecie, albo tak półprofesjonalnie, to myślę, że taki talerz jest super, bo po prostu bardzo dobrze. Zobaczcie, jakie to jest wielkie w porównaniu do mojej głowy, więc ono oświetla przepięknie wszystko, łącznie z naszym ubiorem, fryzurą i wszystkim, także kocham tą lampę. No to jest, powiem Wam, znacznie lżejsze, bo właśnie podmieniam sobie z powrotem na talerz i no wiecie, to mogę sobie jedną ręką po prostu trzymać i jest bardzo leciutka, więc też może być po prostu dla Was wygodniejsza w niektórych przypadkach. I tak jak wspominałam wcześniej, oprócz temperatury oczywiście istotne jest to, w jaki sposób te oświetlenie ustawimy. Oczywiście najkorzystniejsze, najbardziej miękkie, czyste obrazy uzyskamy ustawiając oświetlenie przodem, ale to nie oznacza, że możemy i powinniśmy tylko i wyłącznie w ten sposób robić zdjęcia. Wszystko zależy od naszej koncepcji artystycznej. Jak mam ochotę, aby zdjęcie było bardziej ostre, bardziej tajemnicze, robię na przykład jakieś smoky eye, czy jakieś, no nie wiem, różne artystyczne rzeczy na mojej twarzy. Lubię też czasami ustawić oświetlenie bokiem, żeby właśnie ten światłocień dodawał głębi zdjęciu, więc to nie jest błąd, tylko musimy mieć po prostu świadomość, że takie ustawienie bardziej podkreśli naszą teksturę, nasze pory skóry, niedoskonałości, więc albo się z tym liczymy, albo po prostu robimy jakiś lekki retusz. Natomiast w przypadku robienia zdjęć, na przykład brokatu, czy jakichś błysków, czy właśnie efektu mokrości, fajnie jest tą intensywność światła troszkę zmniejszyć, albo przesunąć, obrócić lampę albo bokiem, albo wręcz lekko tyłem. Tutaj pokażę Wam takie zdjęcia poglądowe, jak to się prezentuje. Jeżeli chcę wydobyć jakiś blask,
tak jak na przykład tutaj na ustach, czy na oku, czy na skórze, zrobić jakiś efekt syrenki, czy coś takiego i żeby wydobyć mocniej na zdjęciu ten blask, no to im bardziej ciemne światło będzie, jakkolwiek to znaczy, tym bardziej intensywnie ten blask będzie podkreślony, bo intensywne światło po prostu będzie nam tak troszeczkę zjadać ten blask, bo on nie ma gdzie się wybić. Jak wszystko jest jasne, to on nie ma gdzie błyszczeć. Brokat musi być jak panna młoda, jedyna błyszcząca, świecąca, jasna postać na całym wydarzeniu. Jeżeli jakieś oświetlenie w dzisiejszym odcinku Was zainteresowało, to marka Newell była na tyle miła, aby przygotować dla moich widzów kod rabatowy, więc tutaj na dole Wam wyświetlam, a w opisie pod filmem znajdziecie linki do tych wszystkich produktów. Jeżeli któryś Was zainteresował, to zachęcam do skorzystania, a my tymczasem przechodzimy do pozowania. Robiąc zdjęcie makijażu, najważniejsze, abyśmy pamiętali, żeby twarz zawsze była na środku. Warto dbać o te kadry, żeby były ładne, żeby przestrzeń po bokach była mniej więcej równa, no chyba że mamy celowo jakieś tam ucięcie jednej części twarzy, czy jakieś bardzo ciasne kadry, wiecie, takie typu beauty, jak najbardziej spoko, ale jeżeli robimy zdjęcie naszych twarzy, warto, aby po prostu kadr był na środku, żebyśmy my byli na środku, nasza twarz była na środku, czy nasze oko było na środku i żeby przestrzeń tutaj po bokach była mniej więcej równa. Oczywiście ciężko jest czasami to osiągnąć, ale staramy się, żeby mniej więcej była równa. Jeżeli nasze światło jest ustawione z boku, tak jak teraz to zrobiłam, to wciąż możemy zrobić bardzo fajne zdjęcie. Wystarczy, że przekręcimy głowę w kierunku światła. Możemy patrzeć na to światło, możemy patrzeć się w obiektyw, ale wciąż pozostawiając twarz skierowaną w kierunku światła. Wtedy mamy tutaj bardzo ładnie doświetloną całą twarz, policzek, tutaj boki twarzy i zdjęcie wciąż może wyjść bardzo ładnie. Zobaczcie, jaka jest różnica, kiedy zrobiłam zdjęcie na wprost z ustawieniem światła bocznym. Ta część twarzy jest ciemniejsza, jest gorzej oświetlona, jest cień, co oczywiście może być fajne w przypadku jakichś, nie wiem, mocnych smokey eye, czy jakichś graficznych makijaży. Ta ostrość może być podkreślona, ale kiedy chcemy zrobić subtelny makijaż i podkreślić tą subtelność na zdjęciu, ciach. Dzień dobry. Pięknie oświetlona twarz i piękne zdjęcie. Rób więcej zdjęć. Rób więcej niż jedno zdjęcie, bo one shot to jest prawie niemożliwe, aby zdjęcie wyszło idealnie. Porób kilka, posprawdzaj różne ustawienia. Ustaw się tak, ustaw się tak, ustaw się tak. Oddal aparat, przybliż aparat, zmień oświetlenie i tak dalej. Pobaw się troszkę tymi zdjęciami, bo nawet modelki mają sesje zdjęciowe. One nie idą na zrobienie zdjęcia jednego, one idą na sesję zdjęciową, gdzie tych ujęć jest całe mnóstwo i z tego mnóstwa wybiera się jedno czy kilka najlepszych ujęć. Ja również, kiedy robię zdjęcia swoich makijaży, zawsze robię kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt ujęć. Kiedyś, kiedy nie umiałam jeszcze dobrze obsługiwać aparatu, oświetlenia i po prostu nie wiedziałam dokładnie, co zrobić, żeby ten makijaż wyszedł dobrze, robiłam nawet po 100 zdjęć i z tych 100 wybierałam na przykład 5. Teraz, mając już troszeczkę większe doświadczenie, wiem, jak się ustawić, wiem, jakie oświetlenie będzie dobre, wiem, jaki efekt chcę uzyskać i co muszę zrobić, żeby ten efekt uzyskać, więc tych zdjęć jest mniej, ale wciąż jest to, powiedzmy, kilkanaście, kilkadziesiąt ujęć, czyli na przykład, nie wiem, 10, 15, 20, 30 ujęć, żeby zrobić naprawdę fajne zdjęcia. Rozluźnij mięśnie twarzy. To jest mój tip również dla osób, które na przykład wybierają się na jakąś sesję zdjęciową, a nie mają doświadczenia w pozowaniu. Ja zauważyłam, że bardzo często, troszeczkę ze stresu, spinamy często tutaj te mięśnie twarzy i zamiast pozować po prostu naturalnie, w ten sposób, mamy jakiś taki lekki grymas na naszej twarzy. Jesteśmy po prostu trochę spięci, to też często pojawia się tutaj na czole, na twarzy, więc postarajmy się rozluźnić wszystkie mięśnie, tak żeby po prostu nie spinać niepotrzebnie jakichś tutaj mięśni, które będą sprawiały, że będziemy wyglądali na jakichś smutnych, zdenerwowanych, jakiś ten uśmiech będzie taki nienaturalny, więc w tej kwestii warto poćwiczyć rozluźnianie mięśni, tak żeby po prostu wszystko było luźne. Właśnie przede wszystkim tutaj okolica ust zauważyłam, bo tutaj to jest tak w miarę łatwo rozluźnić, jak się powie komuś, żeby to rozluźnił, ale właśnie tutaj w okolicy ust bardzo często jest takie dziwne napięcie, którego my nawet sami nie rejestrujemy, bo to nie jest takie świadome, więc warto nad tym popracować, jeżeli chcemy po prostu ładnie wychodzić na zdjęciach.
W kwestii rozluźniania mięśni warto też zwrócić uwagę na drugie oko, jeżeli na przykład pozujemy w ten sposób i później okazuje się, że na zdjęciu to oko jest takie, a to jest takie. No dlatego, że po prostu tak się spieliśmy, tak rozluźniliśmy niektóre mięśnie i spieliśmy, więc warto nad tym również popracować. Jeżeli zobaczymy, że na zdjęciu wychodzi jedno oko większe, drugie mniejsze, po prostu rozluźnijmy to drugie oko, bo może za bardzo skupiamy się na tym, żeby na przykład naciągnąć i jakoś tam otworzyć to oko, że to się wydaje jakieś takie przymknięte. A to jest bardzo często kwestia po prostu wypracowania sobie mięśniami tego efektu. Wyciągnij szyję, rozluźnij ramiona. To też jest bardzo istotny element, szczególnie przy sesjach zdjęciowych. Ja chociaż często na przykład pozuję z ramieniem, żeby coś się po prostu więcej działo na zdjęciu, ale o tym za chwilę, to jednak wysoko uniesione ramiona nie dość, że skracają nam szyję, co optycznie po prostu na zdjęciu wygląda karykaturalnie, no to też widać jakiś taki stres, jakieś takie napięcie i to zdjęcie nie wygląda naturalnie, więc jak je rozluźnimy, wyciągniemy trochę szyję, wręcz nawet nie tyle co rozluźnimy, co jeszcze obniżymy te ramiona, to po prostu twarz jest na pierwszym planie, nic nas tutaj nie rozprasza, mamy bardziej zrelaksowaną sylwetkę, która po prostu prezentuje się na zdjęciu dobrze. Jeśli chcesz zrobić zdjęcia makijażu oka, nie rozciągaj powieki brwiami. To jest bardzo częsty, w cudzysłowie, błąd, bo niech każdy pozuje jak chce, ja mówię tylko swoje doświadczenia i moje porady. Kiedy naciągam oko w ten sposób, to mój kształt makijażu trochę się zmienia. Jak mamy cieniowanie, które idzie tak, to nagle ono idzie w ten sposób. Kiedy mam jakąś kreskę, to ona nagle też nam się jakoś dziwnie zagina. Mam cut crease, które jest takie, a teraz nagle jest jakieś takie tutaj dziwnie podniesione, nie? Że to po prostu kształt tego makijażu też ma znaczenie i właśnie przy naciąganiu mocno powiek trochę się zmienia ten kształt na trochę nienaturalny. Więc jeżeli chcemy pokazać naszą powiekę, to po prostu albo naturalnie zamknijmy oczy, albo unieśmy brew, ale delikatnie, żeby troszeczkę ją pokazać, albo po prostu nie róbmy z tymi brwiami nic, tylko odchylmy głowę do góry, do tyłu, podnieśmy brodę, wtedy zobaczcie, co się dzieje z moją powieką. Tak jak mam teraz rozluźnioną brew, to widzimy, że tego makijażu na mojej powiece nie ma zbyt wiele, z tego względu, że mam powieki opadające i tą przestrzeń niedużą. Jeżeli podniosę głowę, to wciąż mając otwarte oko mogę patrzeć w obiektyw, a przestrzeń powieki jest praktycznie całkowicie widoczna. Jak jeszcze dodatkowo delikatnie podniosę sobie brew, albo tak jak dziewczyny pozują, tutaj sobie delikatnie naciągając to miejsce, no to wiecie, mamy już po prostu całą powiekę widoczną. To nie chodzi o to, żeby oszukiwać kogokolwiek, tylko żeby dobrze zaprezentować nasz makijaż, więc takie szczegóły mają znaczenie. Więc zamiast robić takie zdjęcie, zróbmy takie. Robiąc zdjęcie makijażu, zastanówmy się, co chcielibyśmy tym makijażem podkreślić, bo od tego będzie zależeć to, w jaki sposób powinniśmy na przykład makijaż prezentować. Czyli na przykład chcąc podkreślić świetlistość, nawilżenie twarzy czy rozświetlenie, no warto jest się ustawić bardziej bokiem do światła, aby tutaj odbijał nam się ten policzek, bo jak rozświetlę sobie przepięknie policzki, a zapozuję w ten sposób, czy w ten sposób, niewiele będzie widać, prawda? Więc chcąc podkreślić tą świetlistość czy nawilżenie cery, warto jest po prostu ustawić się twarzą jakby bardziej bokiem do światła, a nie przodem, prawda? Wtedy widzimy, jak pracuje nam tutaj to rozświetlenie na policzku. Jeżeli chcemy podkreślić makijaż ust, warto jest podnieść delikatnie głowę do góry, z tego względu, że pozując w ten sposób fajnie podkreśla się nam oko, bo robi się nam większe, bardziej się zaokrągla, więc jest większe, ale górna warga jest taka troszkę schowana, więc jeżeli chcemy podkreślić bardziej makijaż ust, jakoś je zaakcentować, warto jest podnieść właśnie głowę do góry. Wtedy tworzy nam się tutaj naturalny cień na górnej wardze, który też wydobywa kształt naszych ust, no i podkreśla makijaż. Jeżeli mamy jakiś fajny, ciekawy i chcemy go zaprezentować, to zawsze głowa delikatnie wyżej. W kwestii makijażu oczu to też zależy, jaki mamy makijaż i co chcemy nim podkreślić. Jeżeli jest to po prostu makijaż upiększający, powiększający oko, no to fajnie jest tą głowę przekręcić delikatnie do dołu, no bo to oko wtedy wydaje się większe. Ale jeżeli na przykład mamy kreskę i chcemy podkreślić te wydłużenie tą kreską, no to tu nie będzie tego widać. Wtedy fajnie właśnie też jest pokazać się delikatnie bardziej bokiem, tak en face jak Mona Lisa. Wtedy będzie lepiej widać
tą kreskę, bo tutaj na skroniach mamy zwykle takie zapadnięcie, więc jak makijaż idzie mocno do boku, to będzie nam przy zdjęciach na wprost robił się tutaj cień i to cieniowanie nie będzie dobrze podkreślone, nie będzie dobrze widoczne, bo będzie nam się po prostu załamywać. Więc jeżeli chcemy podkreślić makijaż, który jest mocno wyciągnięty na zewnątrz, czy jest to kreska, czy jest to cieniowanie idące wręcz w kierunku skroni, no to fajnie jest się ustawić w ten sposób, żeby ten cień tutaj nam nie padał, żeby to miejsce było dobrze doświetlone. Jeżeli na przykład chcemy podkreślić blask na powiece, tu jakiś osypek, to też jak ustawimy się w ten sposób do kamery, to tego światła, tego blasku nie będzie widać. Możemy oczywiście po prostu zamknąć oczy, ale w tym momencie światło nie będzie padać odpowiednio na moją powiekę pod odpowiednim kątem i nie będzie tego blasku podkreślać, więc tutaj ponownie dobrze jest się ustawić w kierunku światła i jakby wręcz patrzeć na to światło, niekoniecznie mieć otwarte oczy, bo możemy mieć zamknięte, ale kierować się ku światłu, trochę mocniej podnieść głowę, a zobaczycie, jak fajnie może blask naszych cieni zostać wydobyty. Ja dzisiaj mam akurat powiekę matową, ale tutaj pokażę Wam jakieś zdjęcie poglądowe, jak fajnie może błyszczeć powieka przy odpowiednim ustawieniu głowy. Więc tutaj też warto sobie poćwiczyć, popozować na różne sposoby, żeby podkreślić ten blask, bo akurat blask jest dosyć trudny do wydobywania w makijażu, wydobywania go na zdjęciach. To, co właśnie ja sugeruję, to to, żeby kierować zawsze miejsce, które chcemy podkreślić w kierunku światła. Czyli jeżeli jest to policzek, nastawiamy policzek. Jeżeli są to usta, nastawiamy usta w kierunku światła, wtedy będzie bardziej podbity blask. No i podobnie z okiem, tak? Żeby ustawić się tak, żeby to światło padało bezpośrednio na powiekę i wtedy możemy mieć delikatnie oko otwarte albo zamknięte i wciąż jest gituwa. I bardzo ważna kwestia uśmiechania się. Wiem, że uśmiechanie się na zdjęciu jest mega trudną rzeczą, bo jest nienaturalną rzeczą. Nie czujemy w tym momencie radości, że naturalnie się uśmiechamy, więc no, te uśmiechy wychodzą nam troszeczkę często sztucznie. I to, co jest istotne, aby ten uśmiech nie wychodził sztucznie, to, aby nie uśmiechać się tylko ustami. Bo kiedy naturalnie się śmiejemy, to uśmiecha się nie tylko nasz kącik ust, ale również oczy, które u mnie wychodzą takie, wiecie, bardzo wąskie i po prostu się tak zamykają, ale warto na to zwrócić uwagę i wykorzystać na naszą korzyść. Po prostu w trakcie uśmiechania się pamiętać o tym, żeby uśmiechać się całą twarzą, a nie tylko ustami i żeby nie było czegoś takiego. Bo to wygląda trochę creepy, ale kiedy uśmiechniemy się razem z oczami, to ten uśmiech jest już, sama zaczynam się śmiać, już jest zdecydowanie bardziej naturalny. Więc jeżeli chcemy uśmiechnąć się na zdjęciu, pamiętajmy, aby po prostu wykorzystywać całą naszą twarz razem z oczami, razem z policzkami, a nie tylko kąciki ust, ok? Bo to jest bardzo creepy. Bardzo. Także dajcie mi znać, któryś z tych tipów podobał się Wam najbardziej. No i w ogóle jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał, bo to jest taki nietypowy temat, jak na kanał urodowy być może, ale już dawno chciałam Wam nagrać taki odcinek, w którym pokażę Wam, jak robić zdjęcia, bo powiem Wam, że wiele osób narzeka, że nie umie, że nie wiem, źle wychodzi na zdjęciach albo że brzydko te zdjęcia wychodzą, a często jest to kwestia jakichś detali, ustawień, zapozowania, oświetlenia i tak dalej, więc mam nadzieję, że z moim filmem troszeczkę pomogłam Wam w tym, żeby te zdjęcia wychodziły lepiej, żeby ten makijaż prezentował się lepiej i żeby można się było nim dzielić z innymi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące zdjęć makijaży, czy pozowania, czy oświetlenia, to piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, na które będę w stanie. Jeżeli czegoś nie będę wiedziała, ewentualnie mogę się skonsultować z marką Newell, aby poznać jakieś szczegóły Waszych pytań. Także zachęcam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś jeszcze więcej, może w kwestii obróbki zdjęć, na co zwracać uwagę i tak dalej, piszcie, po prostu piszcie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.